czołgiem. Jako temat dzisiejszego odcinka wybraliście softshelle. Co to właściwie jest softshell? No na sam początek warto powiedzieć sobie, na jakie kategorie dzielimy kurtki. Generalnie na dwie. Hardshelle, no i właśnie softshelle. Hardshell to po prostu kurtka wodoszczelna, wiatroszczelna, taka, która daje nam możliwie największą ochronę, oczywiście kosztem wygody, kosztem elastyczności, kosztem przede wszystkim oddychalności. Softshell, jak sama nazwa wskazuje, daje nam tę ochronę trochę mniejszą. No właśnie, ale dzięki temu uzyskujemy większą elastyczność, większą wygodę, większy zakres ruchów, no i przede wszystkim większą oddychalność. Ta oddychalność nie jest tak duża jak w przypadku Polaru. No i znowu porównanie, czym różnią się Polar i softshell. Polar zapewnia nam przede wszystkim ochronę termiczną, natomiast nie daje nam ochrony po pierwsze przed wiatrem, po drugie przed deszczem. Softshell daje tę ochronę, no ale w stopniu takim minimalnym. Przed wiatrem dużą, przed deszczem niewielką, gdyż ma powłokę hydrofobową zazwyczaj. Natomiast niektóre softshell, to trzeba zaznaczyć, mają też membranę. Ta membrana jest słabsza niż w kurtkach wodoodpornych, no ale jednak chroni przed deszczem w mniejszym stopniu niż kurtka wodoodporna, dzięki czemu daje nam większą oddychalność. Idzie się pogubić, prawda? Ale sprawa jest w zasadzie prosta. Jeżeli spodziewamy się deszczu, ulewy, to warto mieć ze sobą hardshell, kurtkę wodoodporną. O tym odcinek powstał ostatnio, pojawi się tutaj odnośnik, także zobaczcie sobie odcinek o kurtkach wodoodpornych. Natomiast jeżeli pogoda jest taka, no nieciekawa, nie zapowiadają co prawda opadów, ale jest mgła, panuje wilgoć, od czasu do czasu pojawi się mrzawka, wtedy najlepszy będzie softshell. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że zapewnia tę minimalną wodoodporność, jednocześnie oddycha, jednocześnie jest nam w nim bardzo wygodnie. Softshell jest bardzo dobrym rozwiązaniem podczas prac obozowych. Helikon Pilgrim, stworzony we współpracy z Survival Tech, to jest kurtka stworzona z myślą o bushcrafterach. No i teraz tak, dlaczego taka, a nie inna? Dlaczego nie jest to hardshell, tylko właśnie softshell? Helikon Pilgrim jest bardzo wygodny. Zaryzykowałbym stwierdzenie, że jest to najwygodniejsza kurtko-bluza, jaką miałem kiedykolwiek na sobie, najwygodniejszy softshell. No bo trzeba jasno powiedzieć, że jest to softshell, nie ma membrany wodoodpornej. Oczywiście można go zaimpregnować, na przykład preparatem Nikwax. Spryskujemy z pewnej odległości, dostajemy powłokę hydrofobową. No ale to jest rozwiązanie tymczasowe, jak wiadomo. Najlepsza jest membrana, ale nam nie chodzi teraz o ochronę przed silnym deszczem. Idziemy do obozu pracować, a więc potrzebujemy przede wszystkim wysokiej oddychalności i również przede wszystkim wygody, elastyczności, swobody ruchów. I dlatego właśnie powstał Helikon Pilgrim. Testowałem Helikon Pilgrim podczas wypadu na bursztyn, kiedy budowałem obóz nad morzem. Trochę tam wiało, ta kurtka dała radę. System kieszeni jest tutaj moim zdaniem genialnie zaprojektowany i to nie będzie żadna przesada, jeżeli tak powiem. Sami popatrzcie, tutaj z przodu te kieszenie na klatce piersiowej otwierają się tu, a sięgają głęboko, głęboko. Właściwie tutaj otaczają nasz tułów. Jaki jest plus takiego rozmieszczenia kieszeni? Przede wszystkim, kiedy już śpimy, na przykład w hamaku. Znacie to uczucie. Hamak nas otula z każdej strony, ale nawet po prostu w śpiworze, w mumii jest tutaj ciasno wszędzie. No i teraz nagle chcemy sięgnąć po telefon. Telefon jest gdzieś w kieszeni. No i grzebiemy w tym śpiworze, w tym hamaku, próbujemy się dostać gdzieś do tej bocznej kieszeni tutaj. Nieraz na pewno Wam się to zdarzyło. Natomiast jeżeli mamy na sobie Helikon Pilgrim, to leżąc w hamaku, leżąc w śpiworze, po prostu rozpinamy tutaj przód, sięgamy po telefon. Sięgamy po cokolwiek, bo te kieszenie są naprawdę pojemne. To nie jest taka kieszonka jak tutaj w tej bluzie, że no owszem, telefon się zmieści, ale nic poza nim. To są kieszenie, które idą tutaj wszędzie dalej. Także możemy tutaj naprawdę sobie jeszcze wsadzić czołówkę, coś jeszcze, jeżeli śpimy na plecach, to nie będą nam one przeszkadzać. No a mamy dostęp do wszystkiego, co jest nam potrzebne z tych kieszeni. Naprawdę wygodne rozwiązanie. W dodatku nie czujemy tych przedmiotów, które mamy w kieszeniach pochowane. Są tak dobrze zaprojektowane te kieszenie, że no miałem kilka rzeczy w nich pochowane podczas ostatniego wypadu w teren. Nie uwierały, nie obcierały. Naprawdę świetna kurtka. Przede wszystkim do prac obozowych i chciałbym nagrać osobny odcinek o zestawie Helikon Pilgrim. Będą tam spodnie, będzie tam właśnie ta kurtka. No ale właśnie, czym w takim razie różnią się inne softshelle? Bo mamy tutaj softshell również od Helikona. Po co Helikon wypuszcza dwa różne softshelle? Skoro softshell, no to chyba jasne, do czego służy.
zapewnia nam byle jaką wodoodporność. No właśnie niekoniecznie w tym wypadku. Tutaj mamy softshell z membraną. To jest niecodzienne zjawisko, że softshell ma membranę. No ale właśnie tym charakteryzuje się Helicon Cougar, że ma membranę wodoodporną. Ta membrana jest oczywiście słabsza niż w kurtkach wodoodpornych, typowych hardshellach. Natomiast ta membrana to jest taki kompromis. Mamy wodoszczelność, a jednocześnie mamy akceptowalną podczas prac obozowych na przykład oddychalność. Ta kurtka jest świetnie dopasowana, bardzo dobrze leży. Ma tutaj masę ściągaczy, które regulują odpowiednio, dopasowują tę kurtkę do naszej sylwetki, dlatego tutaj nie powiedziałbym, że wygoda jest mała. Natomiast oddychalność na pewno jest słabsza niż w przypadku Helicon Pilgrim. Dlatego jeżeli wybierałbym się w teren, gdzie no, pojawi się lekki opad deszczu, wiatr, wybrałbym Helicon Cougar. Jeżeli spodziewam się silnych naprawdę opadów deszczu, no to Texar Conger z poprzedniego odcinka. Natomiast jeżeli nie spodziewam się deszczu w ogóle, to wtedy właśnie Helicon Pilgrim. No a co jeżeli nie spodziewam się złych warunków, nie chcę zabierać tony ubrań ze sobą, czyli warstwy docieplającej, jaką jest polar albo bluza taka jak ta. Jeżeli nie chcę zabierać kilku warstw odzieży, jeżeli chciałbym mieć wszystko w jednym, wygodę, oddychalność, warstwę ocieplającą, no jak to mówią, jeżeli coś jest do wszystkiego, to jest do niczego. I taka właśnie jest kurtka MFH Liberty. Testuję ją od roku. No i powiem Wam, że no cóż, warstwa ocieplająca jest dość cienka, to jest polar. Wolę ubrać gruby polar, jeżeli jest rzeczywiście zimno. Jeżeli nie jest zimno, to polaru po prostu nie ubieram. No w dodatku nie ma kaptura, czyli jak zacznie padać ten deszcz, no to co z tego, przynajmniej tam mrzawka, no to co z tego, że mam tutaj warstwę wodoszczelną, jak nie mam kaptura, żeby chronić głowę. No to jest takie trochę dziwne rozwiązanie. Generalnie odradzam tę kurtkę. MFH Liberty. Nie zrozumcie mnie źle. To jest dobra kurtka. Dopasowana, ale nie zabierałbym jej do lasu. Na pewno nie. To jest kurtka, którą ubieramy, kiedy na przykład idziemy do sklepu po bułki, a chcemy wyglądać w stylu militarnym. No to tak, to MFH Liberty będzie wtedy świetny. Warstwa docieplająca, czyli no wychodzimy tylko z domu na chwilę, albo idziemy na zwykły spacer z rodziną do lasu. Świetna kurtka do takich zastosowań, dlatego że nie musimy ubierać zaraz warstw na siebie, bluzy, czegoś tam jeszcze, kurtki zabierać gdzieś do plecaka na wszelki wypadek. To jest polar i kurtka w jednym, bez kaptura co prawda, no na krótkie wypady w teren, po prostu na spacer do lasu, po bułki do sklepu. Jeżeli chcemy mieć taką kurtkę codziennego użytku, no to właśnie MFH Liberty. W skrócie, jeżeli chodzi o softshelle i moje propozycje, spodziewamy się deszczu, mrzawki, silniejszych podmuchów wiatru, wybieramy Helicon Cougar. Jeżeli natomiast mamy w planach prace obozowe przy w miarę dobrej pogodzie, może być trochę chłodno, to właśnie Helicon Pilgrim. Bardzo wygodna, przewiewna kurtka. Przewiewna, no to może źle brzmieć, że nie jest odporna na podmuchy wiatru. Jest odporna na podmuchy wiatru, ale jest też oddychająca i to jest bardzo ważne. Nie zapocimy się podczas prac obozowych. W takiej kurtce możemy spokojnie spać. Spałem w niej w śpiworze, jest wygodnie. No normalnie zwykła kurtka sztywna, trochę by nam było niewygodnie śpiąc w niej. Natomiast to jest tak miękki materiał, że naprawdę no świetna sprawa. Możemy dodatkowo impregnować ją właśnie Nikwaxem, jeżeli nagle okaże się, że jednak ta mrzawka, ten deszcz się pojawił. Spryskujemy z 15 cm. Mamy warstwę hydrofobową. Także awaryjnie zawsze warto mieć przy sobie taki właśnie spray. No i to są dwa softshelle, które Wam polecam. Odradzam natomiast, jeżeli chodzi o wypady w teren, softshelle takie wszystko w jednym typu polar, no i warstwa hydrofobowa, wiatroszczelna. Odradzam coś takiego, szczególnie jeżeli taka kurtka nie ma kaptura. No w takim wypadku to jest tylko i wyłącznie kurteczka spacerowa do wypadu, do sklepu po bułki. Także chyba wszystko jasne, jeżeli chodzi o softshelle. Co chcielibyście w kolejnym odcinku? Mamy do wyboru plecaki albo polary,
albo odcinek, który właśnie mi zaświtał w głowie, więc zobaczymy jeszcze, co będzie. W każdym razie Wasze propozycje, także autorskie, dajcie pod spodem, pod filmem, w komentarzach, a tymczasem na razie trzymajcie się i czołgiem!